potem przyszedł jakiś tam Rosjanin mówiący po polsku i mówi, że tutaj, czy tutaj jest, prawda, mogą zająć ten pokój, bo potrzebują dla kogoś, dla rosyjskiego wracza, to znaczy dla lekarza, prawda, potrzebują dla lekarza czy może tutaj. Mama mówi, może, ale zimno. No mama mówi, ja nie mam czym napalić. Aha, dobrze. Tam te deski stoją. A mama mówi, to są deski z budki takiej, co sąsiad miał lodziarnię i to jego deski jest. Teraz jest wojna, wszystko jedno jakie deski. No i kazał tam przynieść temu, wiesz, bo ordynans z nim był taki. I spojrzał się na mnie, na mamę, to mówimy, my śpimy tu na tym jednym łóżku, a pokój jest wolny, zamykamy, bo zimno. To on kazał napalić, spojrzał się na mnie, wyciągnął z kieszeni cukierki. To były cukierki w takim celofanie zwykłym, wiesz, i wszystko takie były Z kieszeni. takie nie zgniecione, tylko taka jedna kula była. I mi dał te cukierki. Ja te cukierki spróbowałam, miodowe były. Pamiętam, w życiu nie jadłam takich dobrych cukierków. Może dlatego, że przez szereg miesięcy to nie miałam tych cukierków. Nie widziałam, jak cukierek wygląda i w ogóle to trochę po tego. I jak już napalił w piecu no i tam napalił piecu i w pewnym momencie skoczył na równe nogi i zaczął wymyślać temu swojemu ordynansowi. Co się okazało, ten ordynans splunął na podłogę. I on dostał taki, wiesz, wygawor od niego. I później poszedł ten ordynans poszedł mu przynieść kolację. Przyniósł mu kolację, a on zawołał mamę, że potrzebuje talerza. No dobra, mama mu dała talerz. A on połowę, tam były takie bliny, placki takie, wiesz, takie cienkie placuszki, ale bardzo dobre, takie bliny. I słuchaj, on połowę tych blinów odłożył na ten talerzyk i mamie dał to dla nas na kolację, bo wy nic nie macie, ja widzę. To znaczy, wiesz, on po rosyjsku, tak. I podzielił z nami się tą swoją kolacją. Także to było pierwsze, także mówili o Rosjanach, takie różne historie. No to był pierwszy Rosjanin, z jakim ja się spotkałam oko w oko, prawda? Który mi dał cukierki i się z nami podzielił kolacją. Ale krótko był, za 2 czy 3 dni pojechał dalej. A później przyszło dwóch z frontu. Widocznie na Warszawę mieli, wiesz, chcieli tam, ale nie udało się. Przyszło 2 takich, no, przyprowadził się, oni tutaj przenocują się. Mama mówi, dobrze, to ja wam zrobię herbaty, tej czaj wam zrobię. Tak. Zanim się zagotowała woda, i mama mówi, tam jest kanapa i tam jest łóżko, mówi, nie bez materacy, ale jest, nie, my, pałatki nasze i tu pod piecem, na podłodze my się prześpimy, bo my mamy wszy. No tak, na wojnie. A tu dziecko widzi i to, zanim się woda zagotowała, to już spali. A zanim my się obudziłyśmy, to już nie było ich. Oj. A jeszcze kiedyś o zupie mówiłaś. O czym? O zupie, żeby barszcz. Ale potem przyszli Rosjanie, właśnie, wiesz, tam nawet, nie wiem, którego to było, ale w każdym razie zaczęli kwaterować u nas też w tym pokoju. Taki Kola u nas kwaterował. Tam jakiś taki Pietio był, który grał pięknie na harmonii, pięknie, tak. No i tam jeszcze jacyś byli, tam chyba ze 4 ich, wiesz. No i ten Kola, on gdzieś tam z Ukrainy gdzieś był ten Kola. I mówi, że do cioci mojej Brońci, że może by coś, one tutaj coś gotują, on by tak chciał barszcz ukraiński.
A ciocia mówi, no jak się go gotuje, więc powiedział, co tam trzeba. No to ciocia nawrzucała tam tych różnych, wiesz, jarzynek, on przyszedł, o, za głowę się łapał. To nie tyle, to dla pułku wojska. Wyciągał, bo zaczął wyciągać te różne, i tam zostawił marchewkę, tam co potrzeba, pietruszkę i koniecznie była fasola, była konieczna, a jeszcze był ten czerwony buraczek był tam, tak, no i wyciągał, no i on ugotował tę zupę, tak. Tak, różnie bywało, różnie bywało.